Inscription. Gra wydana 19 października 2021 przez producenta Daniel Mullins Games. Grę można kupić na Steam za 80 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od 25 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ta pozornie prosta karcianka mnie zaciekawiła? Czy głęboka historia, która jest wplątana w ten tytuł, mnie wciągnęła? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą mi polecono, a o której nie miałem pojęcia, że istnieje, więc kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać, a okazało się, że jest to jeden z bardziej powalonych, ale i wciągających tytułów, w jakie przyszło mi grać. Opowiedzmy sobie jednak na początek coś o tej grze. Inscription to gra, w której wcielamy się w nieznaną nam w sumie postać. Nie wiemy, jak mamy na imię, nie wiemy, jak wyglądamy i co w sumie robimy w jakimś opuszczonym domu. Naprzeciwko nas jest dziwna postać, która obwieszcza nam, że musimy z nim zagrać w grę karcianą, a na szali wisi nasze życie. Jeśli wygramy, to prawdopodobnie będziemy mogli opuścić to miejsce. Jeśli jednak przegramy, to dziwny jegomość zakończy nasz żywot, a dodatkowo zrobi z nas kartę do gry, którą będą mogli użyć następni uczestnicy, a tymi następnymi uczestnikami jesteśmy nadal my, gracze, tylko sterujemy kimś innym. Na stole jest rozłożona plansza oraz pionek, którym przesuwamy się coraz dalej i po drodze natkniemy się na różne wydarzenia czy sytuacje, jak choćby walki, sklep, w którym możemy coś kupić, ludzie wokół ogniska, którzy oferują nam ulepszenie karty, ale i wyglądają na dość wygłodniałych, więc jest pewne ryzyko z tym ulepszaniem. I na początku, gdy ukończyłem tę karciankę, pokonałem wszystkich bossów, to myślałem, że to wszystko, a okazało się, że gra jest bardziej skomplikowana. O wiele bardziej skomplikowana. Bo jest to jedna z tych gier, która bawi się graczem, zmuszając go czasem do wyjścia do menu, by kliknąć coś i móc przejść dalej, albo i nawet ingeruje w twoje pliki systemowe, także jest grubo. Dodam wam ciekawostkę i mały spoiler przy okazji. Jest pewien etap karcianki, gdzie stawiamy na szali plik czy folder, który sami wybierzemy i jeśli przegramy, to gra, rzekomo, usunie ten plik na zawsze. Ja wygrałem na szczęście i mówię na szczęście, bo przypadkiem zaznaczyłem folder System32. Ten, kto nie wie, to powiem tylko tyle, że byłem o włos od skasowania Windowsa. Brawo ja, co nie? Wracając do gry, naszym zadaniem jest przechodzenie z etapu na etap, a dodatkowo dowiadywanie się, co tu się ogólnie dzieje, bo historia jest niesamowicie rozbudowana i ogólnie jest niepokojąca, bo ma lekki klimacik horroru czy taką atmosferę. Nie jest ogólnie straszna i nie ma obawy, że coś ci wyskoczy na ryj, a bardziej taka otoczka, która powoduje dyskomfort czy strach. Co do samych kart, to mamy różnorodne przedstawiające zwierzęta, nieumarłych czy tych, którzy wcześniej grali w karty z postacią z początku. Mają one swoje statystyki ataku oraz obrony czy też życia, a dodatkowo miewają specjalne umiejętności jak chociażby po zaatakowaniu naszej karty automatycznie przeciwnik otrzymuje 1 punkt obrażenia, czy po zakończeniu tury przesuwa się w jakimś kierunku na stole karcianym albo atakują w kilku kierunkach naraz. I przyznam, że nie sądziłem, że ta gra mnie tak wciągnie, bo nie jestem wielkim fanem roguelike czy roguelite, mimo że zdarzało mi się grać w takie tytuły. Gdy udało mi się pokonać ostatniego bossa w danym etapie, to miałem takie uczucie, że gra była całkiem spoko, ale jest dość skromna. Potem się okazało, że to nie jest koniec i gra oferuje znacznie więcej kontentu i wtedy moje zainteresowanie wystrzeliło jak rakieta i leciało coraz wyżej i wyżej. I jak mówiłem, gra jest bardziej skomplikowana jeśli chodzi o fabułę i jest ona niesamowicie rozbudowana, ma głębsze podłoże i z każdym kolejnym etapem dowiadujemy się coraz to dziwniejszych rzeczy. Nie chcę tu spoilerować, bo osobiście preferuję, byście sami to mogli przejść, bo gra jest tego warta, choć nie obeszło się bez irytacji. Jednakże ta irytacja wynikała tylko i wyłącznie z mojego nieogarnięcia, bo na pewnym etapie mamy możliwość budowania od podstaw własnego zestawu kart, a ja byłem i jestem w tym kompletnie do dupy i długo nie mogłem pokonać pewnych postaci, bo nawet jak się skupiałem, to moje budowanie zestawu było, lekko mówiąc, na odpierdol. Po prostu się nie nadaje do tego, ale koniec końców się udało i grę ukończyłem.
autor zrobił niesamowitą robotę, bo wszystko tu jest naprawdę satysfakcjonujące i wciągające. Klimat, same bitwy karciane, historia, dźwięki. Mówię konkretnie o dźwiękach, bo muzyka jest tu też spoko, ale dźwięki robią też niesamowitą robotę w tym tytule i wiele więcej. Okej, zachwalam ten tytuł, ale czy są jakieś minusy? Nie zauważyłem błędów, nie crashowała mi się, nie nudziłem się przy tym tytule, a jedyne co to męczyłem się z bossami, przeciwnikami, budowaniem deku, ale to jest część gry, więc jest to bardziej irytacja na samego siebie i swoje nieogarnięcie. Więc gra dla mnie jest naprawdę zajebista, bo jest to konkretny tytuł, który niby to jest prostą karcianką, ale skrywa pod tą zasłoną coś naprawdę przerażającego, bo inaczej nie mogę tego nazwać. Nie wiem co autorowi siedzi w głowie, ale po stworzeniu tego tytułu wiem, że to musi być naprawdę niepokojące miejsce. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Gra chodziła dobrze, nie miałem żadnych problemów z nią, ani nie napotkałem żadnych błędów, więc technicznie jest bardzo dobrze. Audio. Muzyka była klimatyczna, ale dźwięki były dla mnie niesamowite, bo chociażby w chacie z początku gry można było słyszeć wiele dźwięków, które powodowały ciary i robiły naprawdę cudowny klimat, więc pod względem audio jest upiornie, ale o to właśnie chodzi. Gameplay. Grało mi się naprawdę cudownie i miałem satysfakcję za każdym razem, kiedy pokonałem wroga, ale wkurzałem się, kiedy przegrywałem i muszę zacząć od nowa, ale czułem tę motywację, by spróbować jeszcze raz i tym razem, być może, dokopać przeciwnikowi. Grafika. Grafika jest niesamowicie prosta, bo jest to zbiór pikseli, jednakże postaci, otoczenie, karty i wszystko inne wyglądają dzięki temu naprawdę dobrze, ale i niepokojąco, ale to właśnie tworzy klimat tej gry, więc mi się niesamowicie podobała otoczka graficzna. Podsumowując, Inscryption to gra, w którą być może jeszcze kiedyś zagram, bo odkrywanie jej tajemnic, kombinowanie z zestawami kart, walki, wysłuchiwanie historii postaci oraz wiele więcej sprawiało, że mimo frustracji, którą odczuwałem po przegranej, miałem chęci, by spróbować znowu i znowu i znowu, czyli gra spełniła swój obowiązek, ma zachęcić gracza do kolejnych prób. Mi się udało i ukończyłem cały ten tytuł i była to niesamowita podróż pełna dziwactw, niepokojących postaci oraz w pewnym momencie strachu, że zaraz skasuję sobie system. Polecam wam ten tytuł, bo to kawał naprawdę dobrej roboty i może was wciągnąć w ten świat, w którym w chwili porażki staniecie się zaledwie kolejną kartą do gry w zestawie dziwnego jegomościa. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!